Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym odpowiedzieć na Państwa pytania zawarte w komentarzach i odnieść się. Pytania głównie dotyczyły projektów, konkretnych wymiarów szklarni, fundamentów, w jaki sposób powstała, elementów, które zostały użyte do budowy szklarni, zadaszenia, łączenia poliwęglanu, jaki to poliwęglan. Także na te wszystkie pytania postaram się Państwu odpowiedzieć w tym materiale filmowym. Zapraszam do oglądania. Niestety nie udało mi się znaleźć pierwotnego projektu całej szklarni, który robiłem. Natomiast znalazłem jak gdyby zlecenie wykonania elementów w tartaku, czyli wszystkie kantówki, przekroje, długości desek i tak dalej. Cały ten szkic, to zlecenie będę mógł Państwu później pokazać. W międzyczasie również zwymiaruję fizycznie szklarnię, żeby były już konkretne wymiary. We wcześniejszym filmie podawałem przybliżone te wymiary, niestety nie były takie miarodajne, bo dokładnych wymiarów nie pamiętałem. Teraz po prostu za pomocą metrówki będę wszystko sprawdzał i naniosę przynajmniej na ten początkowy szkic konkretne wymiary. Pomysł na wybudowanie szklarni wyszedł ze strony żony. Jest trochę miejsca, mamy takie możliwości, to czemu by nie miała być szklarnia. Otworzymy troszeczkę okienka. Będzie większy przewiew. W tej chwili jest 8 stopni w szklarni, ale za godzinę będzie już ze 30. Także to żona zaproponowała. Zaczęliśmy szukać na internecie różnych szklarni, żeby można było kupić taką gotową, ale niestety ceny były dosyć spore, bo rozpiętość cenowa, jeżeli chodzi o szklarnię, była bardzo duża. No wiadomo, że ktoś by przyjechał, zamontował, trwałoby to godzinę, 2, może 3. Pomyślałem, że może sam taką szklarnię bym wybudował. Dokładne wymiary szklarni to 6 metrów długości, szerokość 2,80 i wysokość w najwyższym punkcie 315 cm. Zacznę może od dołu. Jedno z pytań było, czy szklarnia stoi na jakimś fundamencie, czy jest przyczepiona do tego fundamentu. Ja to zrobiłem ze zwykłych płytek chodnikowych z obrzeża krawężnikowego. Wcześniej wykopałem wszystkie perze, wszystkie chwasty, wyrównałem teren i później ułożyłem płytki naokoło obrzeża późniejszej szklarni, wypoziomując to wszystko. Natomiast to podłoże bardzo dobrze się sprawdza, nie trzeba robić żadnych wylewek ani wykopywać specjalnych dołków pod to. Ja akurat miałem płytki te krawężnikowe, może być to cokolwiek, nawet płytki chodnikowe, czy ewentualnie ktoś jak ma jakieś jeszcze inne płytki i pozostałości po jakichś budowach, także myślę, że tym też można po prostu to wyłożyć. Wszystko jest wypoziomowane, no i szklarnia jest obsadzona na tych płytkach. Szklarnia umiejscowiona jest na stronę południową, dłuższym bokiem. W sezonie letnim już od godziny 8, 9 mniej więcej wpada słońce i praktycznie przez cały dzień już jest aż prawie do zachodu. Sam szkielet to najprostsza konstrukcja, jaka tylko chyba mogłaby być. Zrobiona jest z kantówek 9 na 9 cm, natomiast przęsła są od siebie oddalone co 1 metr. Nie bez powodu jest taka odległość zachowana, nie chodziło tutaj o jakieś walory konstrukcyjne czy nośność tego. Mówiąc krótko, w momencie kiedy kupowałem poliwęglan, trzeba było kupić całe płyty i te płyty mają 210 cm na 600 i takich płyt tutaj jest 6. Tyle tylko, że bezpośrednio tam, gdzie kupowałem, poprosiłem, aby od razu ucięli te płyty na kawałki 100 na 200 cm i stąd właśnie ta szerokość jest, a praktycznie opłat był zerowy. Wiedziałem, że drewno po pewnym czasie spróchnieje, także obrzeża grządek zrobiłem w taki sposób, żeby można było je po kilku latach wymienić. Wystarczy tylko odgrzewać ziemię wokół nich
Natomiast grządki jako takie są tylko i wyłącznie przykręcone do tych pionowych belek za pomocą wkrętów, także wystarczy to odkręcić, wyjąć konkretne deski i wymienić je na nowe. Pytali się też Państwo o poliwęglan komorowy. Tutaj jest zastosowany 4 mm jednokomorowy. Troszeczkę się obawiałem, że może być za cienki, stąd też kąt dachu jest pod kątem 45 stopni. No, oczywiście chodzi o zalegający śnieg, który napada, także tutaj się bardzo szybko zsuwa, nie ma z tym kłopotu, ale po 7 latach nie widzę, żeby w ogóle cokolwiek się z tym poliwęglanem robiło. Dach zrobiony jest z kantówek 5 na 9 cm. Początkowo obrzeża tego dachu miały wychodzić 20-30 cm poza obrys ścianek pionowych, ale wszystko w trakcie budowy się zmieniało. Dopiero wtedy wyszło, że dużo ładniej i estetycznie wygląda, jak prawie jest zrównana krawędź dachu razem ze ściankami. Także tak też zostało. Również podobna sytuacja była z poliwęglanem, bo na początku chciałem go przykręcić od strony zewnętrznej. No, tak to wydawało się najsensowniejsze. Natomiast po przyłożeniu jednej płyty z zewnętrznej i z wewnętrznej strony od razu się okazało, że dużo fajniej wygląda, jak jest płyta poliwęglan cały przykręcony od strony wewnętrznej. Kolejnym z pytań było, w jaki sposób rozwiązałem sprawę dachu, czy nie przecieka. Płyty są łączone ze sobą na styk, a w miejsce tego styku jest położona listwa wykończeniowa. Te listwy to nic innego, jak czasami Państwo przejeżdżają koło jakiejś posesji, widać bramy i ogrodzenia, także to nic innego, jak właśnie to są te elementy, które są w nich umiejscowione. W powierzchni dachowej są 2 okna. Bardzo prosto się je otwiera, bardzo prosto się je zamyka. Szukałem takiego elementu, który będzie jednocześnie tutaj ruchomy w tym miejscu, żeby można było podnosić ten pręt i zatrzymywać w dowolnym położeniu. A regulacja to po prostu dwie śrubki skręcone ze sobą. Natomiast uchwyt na te śruby jest przykręcony, są zrobione takie widełki, że wystarczy, że śruby po prostu włożymy do środka i mamy zatrzymanie całego okna. Okno jeszcze ze strony zewnętrznej jest tak zrobione, żeby jeszcze był dodatkowy spadek. Chodzi o deszcz, że nawet jakby deszcz padał, to wtedy spływa po powierzchni tego okienka. Można oczywiście zrobić kilka takich stopni, że można zatrzymywać tylko trochę więcej. No, u nas tutaj się bardzo dobrze sprawdza ta odległość. Natomiast sama rączka zrobiona jest ze starego kija od szczotki. Pociąłem to na 10 cm kawałki, zrobiłem otwór, wkręciłem, no i w tym momencie mamy rączkę do podnoszenia i opuszczania. Fajnie to pracuje. Całe okienko jest zrobione na zwykłych zawiasach. Wypełnienie tego okna to jest poliwęglan lity. Natomiast ramka to są pozostałości po starych moskitierach. Bardzo ładnie się wpasowało, bo też jest w kolorze orzecha, także ładnie się to komponuje ze sobą. Półki to nic innego jak parapety okienne. Zostały z budowy, także można było je wykorzystać. No i myślę, że bardzo ładnie się wkomponowały w całość. Z pozostałych desek i kantówek, które zostały z budowy szklarni, również w środku powykańczałem, żeby to ładnie wyglądało. Zrobiłem coś w rodzaju takich małych parapetcików i łączenia poliwęglanu zasłoniłem deskami. Okienka pionowe są zrobione dokładnie w ten sam sposób i mechanizm ich pracy opiera się dokładnie na tej samej zasadzie co przy oknach dachowych. Też jest właśnie ten pręt wspierający i tutaj najważniejsza rzecz, że otwierane są ze strony zewnętrznej. Chcąc otworzyć albo zamknąć okno, wystarczy, że tylko złożymy ten pręt. Tutaj u góry jest uchwyt na rurki elektryczne, do przewodów elektrycznych. Średnica tego uchwytu jest taka sama jak średnica kijka od szczotki, który tutaj też właśnie zastosowałem i wystarczy tylko kliknąć, już nam trzyma się ten pręt i zamykamy okno. Dodatkowo zamontowałem tutaj magnes, żeby w razie czego jakby był większy wiatr, żeby nie otworzyło okienka. Jest nawet widoczny ten efekt przyklejenia. A
później otwarcie to wystarczy wyjąć tą rączkę, oprzeć i mamy okno otwarte lub zamknięte. Drzwi zrobione są z kantówki 5 na 5 cm. Poliwęglan jest też od strony wewnętrznej. Zwykła zasuwka, można zamknąć, ale też pełnią rolę, otwór po tych drzwiach pełni rolę wentylacji szklarni. Można otworzyć na oścież i mamy otwartą przestrzeń. U góry tutaj jest haczyk, też zaczepiam, żeby wiatr nie otworzył, nie zamknął tych drzwi z powrotem. Następne pytanie dotyczyło impregnacji drewna. Wszystkie elementy były dwukrotnie malowane, ale tutaj, jak Państwo widzą, niezbyt to ciekawie wygląda i nie jest to efekt warunków atmosferycznych, ale niestety mojego błędu, jeżeli chodzi o mycie szklarni. Wziąłem myjkę ciśnieniową i umyłem całą szklarnię łącznie właśnie z tym drewnem, co spowodowało, że wszystko się zdarło. No w tym roku postaram się poświęcić trochę czasu i pomalować to na nowo, no bo szkoda, żeby deszcz czy słońce wpływało na to, że to się szybciej będzie korodowało. Jak już wspominałem we wcześniejszym filmie na temat szklarni, o kosztach i materiałach, całość kosztowała mniej więcej 2800 zł i budowałem tą szklarnię rano i wieczorem przez okres około 2 tygodni. Na koniec załączam Państwu szkic, ten pierwszy, który robiłem, aby zamówić wszystkie elementy drewniane oraz poliwęglan. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tego. Niewykluczone, że również któryś z Państwa samemu wybuduje we własnym zakresie podobną szklarnię. 7 lat minęło, nic na razie się jeszcze nie dzieje. Jedynie co muszę zrobić, to po prostu pomalować na nowo to drewno, żeby je zaimpregnować. Ale jak do tej pory wszystko ładnie się sprawdza, ładnie funkcjonuje, także nie ma z tym kłopotu. Serdecznie Państwa pozdrawiam, do widzenia.